Witam wszystkich na moim kanale YouTube, jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku opowiem Wam, w jakie narzędzia i materiały eksploatacyjne powinien zaopatrzyć się początkujący pszczelarz. I będą to takie narzędzia podstawowe, ponieważ jeżeli chodzi o narzędzia do pasieki, no to jest ich mnóstwo, od przyczep samochodowych po miodarki, dlatego tu będą takie przyrządy, które trzeba mieć na początek, bez których nie da się w ogóle zacząć prowadzić pasieki. Aby sprawnie i bezpiecznie zajmować się pszczołami, trzeba zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia i strój ochronny. Żeby można było podejść do pszczół i nie obawiać się ataku z ich strony, trzeba się zabezpieczyć odpowiednim strojem roboczym. Najbardziej wrażliwą częścią ciała człowieka jest głowa, jeśli chodzi o urządlenia przez pszczoły, dlatego trzeba chronić głowę i najlepsze do tego jest zakupienie kapelusza albo maski pszczelarskiej. Wtedy mamy komfort pracy, nie boimy się, że ktoś nas urządli w oko. Musicie pamiętać, że bezpośrednie urządlenie w oko doprowadza właśnie do uszkodzenia narządu wzroku, łącznie z oślepieniem. Drugą rzeczą jest bluza pszczelarska, spodnie, można też kupić sobie cały kombinezon pszczelarski. Dodatkowo warto jest zaopatrzyć się w rękawice, ponieważ najczęściej zgniatacie pszczoły rękami i wtedy pszczoły, broniąc się, będą was żądlić. Często zdarza się, że żądło przechodzi też przez rękawice, dlatego czym grubsza rękawica, tym lepsza, ale ogranicza właśnie ruchy palców i to też nie jest dobre. Wielu pszczelarzy nie używa rękawic, ponieważ są już tak przyzwyczajeni, że nawet tam jedno, dwa urządzenia nic im nie robi. Jeśli chodzi o mnie, no to zakupiłem sobie kapelusz ochronny z bluzą. Spodnie mam inne, chodzi o to, żeby spodnie były długie, żeby nie było możliwości, że pszczoła wam wleci w nogawkę i będziecie podskakiwać przy ulu. Warto też mieć buty wysokie. Chodzi o to, żeby nie iść po prostu do ula w sandałach. Chodzi o to, że jak spanikujecie, będziecie wykonywać dziwne ruchy, no to ten cały rój pszczół może was zaatakować i wtedy konsekwencje tego mogą być bardziej poważne. Jednym z najważniejszych narzędzi, jakich używa pszczelarz, to jest podkurzacz. Istnieje wiele typów podkurzaczy, mogą one mieć mieszek, mogą zamiast mieszka mieć wentylator zasilany na baterię, dlatego musisz przeczytać instrukcję obsługi do urządzenia, jakie sobie kupisz. W podkurzaczu wytwarzany jest dym. Jak to wszystko działa? Pszczoła, jeśli wyczuje dym, dla niej jest to sygnał, że w okolicy pojawił się pożar, więc pszczoła opija się miodu, żeby zabrać go ze sobą w inne miejsce. Jeśli na przykład pojawi się ogień już blisko gniazda. Jeżeli pszczoła jest pełna, no to jest znacznie wolniejsza i dodatkowo nie może podwinąć odwłoka, żeby wysunąć żądło. Z takimi pszczołami o wiele łatwiej się pracuje, dlatego moim zdaniem jest to niezbędne urządzenie każdego pszczelarza. Aby podkurzacz działał, musimy dostarczyć mu paliwa. Tak jak tutaj widzicie, ja mam 3 typy tego paliwa, które będę testował. Tutaj są brykiety z wiórów z drzewa lipowego, pellet z domieszką lawendy. Zapach tej lawendy dodatkowo uspokaja pszczoły. W tym dużym worku mam mieszankę ziołową do podkurzacza i teraz będę to używał tak mieszając te 3 paliwa. Żeby łatwo było rozpalić właśnie to paliwo w podkurzaczu, można to zrobić za pomocą ekorozpałki albo za pomocą palnika gazowego na kartusze. Trzeba uważać, żeby mieć takie miejsce do rozpalania, żeby nie okazało się, że będziecie przyczyną na przykład pożaru łąki czy pożaru lasu, jeżeli macie pasieki w lesie. Chodzi o to, żeby to zrobić bezpiecznie i żeby nie zapruszyć gdzieś ognia. Teraz wam pokażę, jak przygotuję podkurzacz do pracy. Otwieram podkurzacz. Na samym początku upewnijcie się, że dolna krata paleniska jest w odpowiednim miejscu. Jeżeli będzie wepchnięta za głęboko, no to ten podkurzacz nie będzie działał prawidłowo. Na samym początku do połowy właśnie tego paleniska wkładam spróchniałe drzewo plus ta mieszanka ziołowa, odpalam palnik gazowy i rozpalam to paliwo. Żeby chciało się to lepiej właśnie rozpalać, no to dobrze jest dostarczyć dodatkowego powietrza, przyciskając właśnie mieszek.
Jak się nam to wszystko rozpali, dorzucam jeszcze tego brykietu z drzewa lipowego i troszkę tego peletu o zapachu lawendy. Zamykam podkurzacz i mam narzędzie gotowe do pracy. W zależności od wielkości podkurzacza możecie więcej tego paliwa włożyć do środka. Co za tym idzie, czym większy podkurzacz, tym więcej uli będziecie mogli przejrzeć. Dlatego na początek, jeżeli zamierzacie nie rozbudowywać tej pasieki, no to moim zdaniem najmniejszy podkurzacz powinien wystarczyć. Nie wiem, do 3-5 uli. Jak ja gaszę taki podkurzacz, najczęściej czekam, aż on po prostu się wypali i potem wyrzucam tylko ten popiół, który pozostał. Podczas przeglądu ula pszczelego bardzo przydaje się takie narzędzie jak dłuto pszczelarskie. Za pomocą tego narzędzia możemy podważać sobie ramki, które zostały przykitowane do innych ramek i do korpusu. Możemy czyścić krawędzie ula, czyścić górną część ramki. Za pomocą dłuta można też rozpołowić korpusy, jeżeli zostały zakitowane od środka przez pszczoły. Wsuwamy tutaj w narożnik i podważamy i korpusy powinny się oddzielić. Z jednej strony dłuta mamy tą ostrą część, z drugiej strony mamy element do podważania. Materiał, z jakiego wykonane jest takie dłuto, no to może być to stal nierdzewna, stal węglowa. Chodzi o to, że stal nierdzewna nie będzie wam rdzewieć, ale jest to o wiele miększy materiał. Jeżeli chodzi o dłuto ze stali węglowej, no to jest ono twardsze, ale może korodować. Takie dłuto też może mieć rękojeść z plastiku lub z drewna. Tak jak widzicie, ja tutaj mam zwykłe dłuto nierdzewne. Podczas składania ramek bardzo przydaje się coś takiego jak napinacz drutu. Jak tego napinacza używać podczas składania ramek, no to znajdziecie w filmie drutowanie, które znajduje się na moim kanale. Ogólnie chodzi o to, żeby pofalować ten drut i żeby węza znacznie lepiej trzymała się na drucie. Możemy użyć też tego przyrządu podczas wykorzystania ponownego ramki, na przykład po dezynfekcji i wytapianiu wosku. Druty mogą się zluzować, więc można je za pomocą tego przyrządu naciągnąć. Nie jest to niezbędne narzędzie, ale bardzo ułatwia pracę. Aby bezpiecznie przewieźć pszczoły z miejsca, gdzie je zakupiliście, no to najlepiej jest pojechać po nie samodzielnie i do tego, żeby przewieźć te pszczoły, warto zakupić skrzynkę transportową pod ramkę, którą sobie wybraliście. W takiej skrzynce transportowej możecie w bezpieczny sposób przewieźć odkłady na swoją pasiekę. Jeżeli planujecie przygodę z pszczołami, a nie macie podstawowych narzędzi, no to bardzo ważną rzeczą jest, żeby mieć młotek, kombinerki. Te narzędzia umożliwiają złożenie ramki. Ja też dodatkowo, żeby szybciej składać ramki, zaopatrzyłem się w takie dwa stanowiska do drutowania ramek i wtapiania węzy. Filmy, żeby podejrzeć sobie, jak te stanowiska wyglądają, znajdziecie w prawej górnej części tego filmu, naciskając przycisk I. Do zmiatania pszczół z ramek pszczelich używamy zmiotki, którą po prostu zmiatamy te pszczoły do ula i czystą na przykład ramkę z miodem odkładamy do wirowania. Jak używać takiej zmiotki? No to szczepujemy pszczoły, które są na ramce, takim mocnym ruchem w dół i te pszczoły, które pozostały, zmiatamy właśnie tą zmiotką. Praktycznie w każdej pasiece pszczoły mają takiego pasożyta, który nazywa się waroza. Aby pozbyć się skutecznie tego pasożyta, między innymi można użyć czegoś takiego jak apiwarol. Aby można było ułatwić podanie tego środka pszczołom, potrzebny jest taki sprzęt jak odymiacz do spalania apiwarolu. Ja na początku będę używał takiego odymiacza ręcznego, kosztuje on niecałe 50 zł, nie potrzeba do niego baterii, tylko siłę ludzkich mięśni. Tak szybko wam opiszę, jak on działa. Na tą siateczkę, która jest wyjmowana, wkładamy tabletkę apiwarolu, musimy ją podpalić i wkładamy przez otwór boczny wentylacyjny. Pasuje to właśnie do tych uli styropianowych i styrodurowych. Postępujemy zgodnie z instrukcją obsługi do apiwarolu i do tego urządzenia. Ogólnie chodzi o to, żeby tabletkę położyć na siatce, wsunąć do końcówki, podpalić, wsadzić do bocznego otworu wentylacyjnego, kilka razy tak powoli przycisnąć gruszkę,
żeby dostarczyć odpowiednią ilość tlenu do spalenia tej tabletki. Gdy cała tabletka się wypali, wyciągamy urządzenie z otworu wentylacyjnego, zamykamy ją na odpowiednią ilość czasu, zgodnie z instrukcją wszystko róbcie. Pszczoły, czując dym, będą chciały pozbyć się tego dymu z ula. Ul jest oczywiście szczelnie zamknięty, czyli pszczoły bardzo dobrze rozprowadzą to i równomiernie po całym ulu, ponieważ będą machały skrzydełkami, żeby tego dymu się pozbyć. No i z tego urządzenia, z siatki trzeba pozbyć się popiołu i podejść do następnego ula, wykonać zabieg. Bardzo prosto, bez zbędnej elektroniki. Jeżeli macie więcej uli i chcecie to robić jak gdyby procesowo, no to możecie zakupić sobie lepsze urządzenie, które posiada wentylator i mając takie 2 lub 3 urządzenia, możecie 3 ule jednocześnie leczyć. I to przyspiesza jak gdyby proces leczenia pszczół. Jak się go używa? Bardzo prosto. Jest urządzenie, do którego wkładamy rozpaloną tabletkę. To urządzenie za pomocą wentylatorów wtłacza ten dym z lekiem do komory w ulu. No i tutaj też trzeba liczyć na wydatek z rzędu 100-200 zł. Oba te przyrządy spełniają swoje zadanie. I tutaj przydałaby się taka porządna zapalniczka albo palnik gazowy, o którym wspominałem wcześniej, ponieważ musimy sprawnie rozpalać te tabletki. W późniejszym etapie przygody z pszczołami jest to etap, w którym musimy oczyścić ramki z miodu, czyli wydobyć miód z pszczelich ramek, no to musimy mieć do tego stanowisko. O ile przy mniejszych tam pasiekach, nie wiem, 5-10 uli, no to można zrobić to używając sprzętu w kuchni. Jeżeli będziecie mieli więcej uli i więcej miodu, no to trzeba się zaopatrzyć w coś takiego jak stół do odsklepiania miodu, odsklepiacz widełkowy, którym będziemy mogli właśnie otworzyć te komórki i na tym stole pozbywamy się tej części, która zamyka plastry miodu i zrzucamy go do takiego specjalnego pojemnika, z którego potem pozyskamy wosk i jeszcze resztki miodu. Gdy już mamy tą ramkę odsklepioną, no to teraz musimy w prosty sposób wydobyć ten miód z komórki. Z pomocą nam tutaj przyjdzie siła odśrodkowa, która została użyta w urządzeniu, które nazywamy miodarką. Wkładamy tam otwarte plastry z miodem i zaczynamy obracać ręcznie, czy to za pomocą silnika. Wtedy miód wydostaje się na zewnątrz i w zależności od tego, jaki typ tej miodarki mamy, no to musimy albo odwracać plastry, albo one się odwracają automatycznie, ale o tym będzie w innym odcinku na moim kanale. Jest też masa innego sprzętu, jak urządzenia do obróbki wosku, przyczepy do przewozu uli, ale o tym będzie w innych filmach. Jeśli chodzi o takie droższe sprzęty, czyli miodarka, stół do odsklepiania, no to warto jest poczekać na to, że jak będziecie już mieli 10 pni, czyli 10 uli, to będziecie mogli dostać dopłatę na te urządzenia. Dlatego warto jest poczekać. Jeżeli faktycznie pszczoły to będzie wasza pasja, no to warto dokupić tych droższych urządzeń, bo jest ich naprawdę sporo. To są takie podstawowe narzędzia, które powinien posiadać pszczelarz, który zaczyna przygodę z pszczołami. I o ile są to narzędzia, to oprócz tego pszczelarz potrzebuje różnego rodzaju materiały eksploatacyjne, które będą zużywały się na pasiece. Podczas używania podkurzacza jest potrzebne paliwo do niego, dlatego trzeba mieć zawsze przygotowane kilka tam paczek paliwa do podkurzacza. Materiały, które zużywają się podczas budowania ramek, składania ramek, no to drut, który jest potrzebny do odrutowania ramek. Jest to przeważnie drut 0,4 mm, nierdzewny. Następnym materiałem, który się zużywa, no to są gwoździe. Jeżeli zbijamy te ramki, no to musimy mieć też zapas gwoździ. Jeżeli dodatkowo te ramki kleimy, no to potrzebny też jest klej. Aby drut nie wrzynał się w drewno, no to dobrze jest zastosować przelotki do drutu. Jeżeli nie używamy ramek hoffmanowskich, no to będziemy też potrzebowali odstępników do ramek. Więcej na ten temat, jak złożyć taką ramkę, znajdziecie w filmie Ramka pszczela składanie. Tutaj w prawym górnym rogu będziecie mieli link do tego filmu. Żeby złożyć ramkę, trzeba też mieć drewno, które jest potrzebne do zbicia takiej ramki. No i tu też warto mieć jest zapas.
Do zbudowania ramki potrzebna też jest węza pszczela, dlatego też warto jest mieć zapas węzy w jakimś chłodnym pomieszczeniu. Zaczynając przygodę z pszczołami, trzeba zaopatrzyć się też w zapas pokarmu dla pszczół. Może to być zwykły cukier z marketu po złoty 50, który trzeba potem rozrobić z wodą. Moim zdaniem lepszym sposobem jest zakupienie inwertu, dodatkowo zakupienie ciasta dla pszczół. I tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli jesteś początkującym pszczelarzem, który chce zacząć, no to jest bardzo dużo właśnie różnego rodzaju syropów, ciast. Są one z witaminami, bez witamin, z białkiem, bez białka. Dlatego trzeba skorzystać właśnie z rady eksperta, na przykład w sklepie pszczelarskim. Takie informacje można też uzyskać od pszczelarza, u którego będziecie pobierać lekcje. Trzeba mieć tą świadomość, że przy pasiece powinno być takie pomieszczenie gospodarcze, w którym będziecie trzymali narzędzia, materiały eksploatacyjne, niewykorzystywane korpusy, na przykład półkorpusy, no to są tylko wykorzystywane podczas zbierania miodu, a przez zimę pszczoły zimują tylko na jednym, na przykład lub na 2 korpusach gniazdowych. Dlatego nie wystarczy mieć tylko właśnie sprzęt pszczelarski, ale też trzeba mieć takie pomieszczenie, w którym będziecie przechowywać te wszystkie akcesoria, które wymieniłem wcześniej. Wielkość tego pomieszczenia zależy od ilości uli, które posiadacie. Jeżeli będziecie mieli 5 do 8 uli, no to jeżeli was żona z kuchni nie wyrzuci, no to będziecie mogli to zrobić sobie wszystko w kuchni, a sprzęt pszczelarski przechowywać częściowo na pasiece i częściowo w garażu. W tym filmie opowiedziałem wam o takich podstawowych narzędziach i materiałach eksploatacyjnych, w które trzeba wyposażyć się na początek. W następnym filmiku opowiem wam o ulach. Jakiego mamy rodzaju ule, z jakiego materiału wybrać ul do swojej pasieki, który ul wybrać, opiszę poszczególne elementy ula, do czego służą i dodatkowe akcesoria, które można dokupić do uli, takie jak paski spinające, przegonki, podkarmiaczki i wiele innych. W tym filmiku to już wszystko. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!